Złączki elektryczne. Element, który znajdziemy absolutnie w każdym układzie sterowania, ale też rozdzielniach elektrycznych. Moi drodzy, znajdujemy się na Warsaw Industrial Week na stanowisku Weitmuller, gdzie chcemy pokazać Wam maszynę do automatycznego montażu listew. I w wytłumaczeniu Wam, jak to działa, pomoże mi Waldemar Bryła. Cześć Marcin, witam Cię na stanowisku Weitmullera. Jasne. Chcę Cię poprosić, abyś opowiedział o tej maszynie, a może bardziej o usłudze. Jest to bardziej usługa. Musimy mieć co najmniej dwa elementy. Weitmuller konfiguratora. Jest to program plus ta maszyna, która tutaj za nami z tyłu stoi. Po zaprojektowaniu szyny wysyłamy plik do maszyny, która może nam tą szynę poskładać. Potem dodajemy systemy opisowe, pakujemy w paczkę i wysyłamy do klienta w ciągu 4 lub 9 dni. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, jestem integratorem automatyki, składam sobie szafy, powiedzmy, do wodociągów kieleckich, tych szaf jest 50, Oczywiście. Więc przez konfigurator zamawiam i od Was dostaję dokładnie to, co zamówiłem. Wkładasz sobie to do szafy, zamykasz i masz już szafkę gotową. Nie martwię się o jakieś dodatkowe elementy, nie muszę kupować całych pudełek. Dokładnie, tylko... kupujesz sobie to według ilości, które potrzebujesz, z pełnym systemem opisowym. Czego więcej potrzeba, nie? Jasne. Wiesz co, ja jestem bardzo ciekaw, myślę, że widzowie też są ciekawi, jak ten cały proces przebiega, dlatego proszę Cię, zacznijmy od początku. Przejdźmy do Weitmuller konfiguratora, pokażę Tobie, jak taką szynę skonfigurować. Super, idziemy. Słuchaj Marcin, tu mamy właśnie program Weitmuller konfigurator, w którym tą całą listę, którą tam wcześniej pokazywałeś, możemy sobie pozestawiać. Musimy dodać wszystkie te złączki, które tutaj mamy, listewki, szynę TS, wszystko to możemy potem sobie zweryfikować, czy pododawaliśmy te rzeczy, które rzeczywiście nam są potrzebne. W tym samym możemy dodać sobie opisy, których jeszcze nie ma. Za chwilę krótko pokażę, jak je dodać, i mostki. To wszystko jest w takiej wersji 3D, bardzo przyjaznej, można sobie to obejrzeć. Widać też od razu te wymiary, wiemy, jaką będziemy potrzebowali do tego obudowę. Robiąc opisy, wchodzimy tutaj u góry, jest system opisowy. Teraz marker. Tak. Jeżeli mamy jakieś te swoje, możemy tutaj w tych białych polach pouzupełniać te system opisowy. Cokolwiek, tak? Tak, cokolwiek, albo jeżeli po prostu chodzi nam tylko o kolejność, możemy zrobić automatyczny wybór. Tutaj jest taki przycisk. Jak zrobimy automatic, no to on nam pododaje wszystko po kolei, biorąc OK. Przechodzimy i od razu mamy systemy opisowe opisane całą tą listwę, możemy już sobie to zamawiać. Możemy zrobić też mostki, dodajemy tutaj sobie połączenia mostkowe, pokazuje nam te szare miejsca, w których możemy sobie to pomostkować, klikając tutaj, klikając w drugiej pozycji. Znika problem w ogóle dylematu, jaki mostek, jaka dokładnie, złączka. katalogi, wszystko samo masz tutaj, wszystko samo Ci pokazuje, co dobrać. Widać, że mamy tutaj mostki, możemy też sobie to w 3D zobaczyć, jak zrobimy sobie tak, transparencja, obrót, zobaczymy, proszę, mostki są pododawane. Możemy wrócić sobie oczywiście widok od przodu. A możemy sobie z tych mostków na przykład usuwać jakieś zęby, no bo to też się przecież robi, nie? Oczywiście możemy. Klikając raz podkreśla nam pomarańczowo, klikając 2 razy zapali na czerwono, wycina nam ten ząbek i taką listę do Was przyślemy. No a jakbyśmy chcieli jakieś inne elementy, na przykład przekaźniki lub bardziej nie tylko złączki, to też możemy dodać przekaźniki, złączki, wszystkie komponenty, które są w naszej ofercie, te podstawowe przekaźniki, złączki, zasilacze, switche możemy pododawać sobie na tą właśnie listwę. No dobra, mamy zatem skonfigurowane, bo tutaj rozumiem, że z tego katalogu tak, po lewej stronie, katalogu po lewej stronie wybieramy. Powiem tak, bardzo łatwo, po numerze katalogowym lub po opisie. Jeżeli wiemy, że opis jest A2C, czyli typ podstawowych złączek push-in, wpisując tutaj u góry w tym polu, widzimy A3C, czyli mamy 3 połączeniową, A2C to jest złączka serii push-in z 2 połączeniami i pokazuje system, podpowiada nam tutaj od razu, które możemy powybierać, które możemy dodać sobie na tą listwę. Inną bardzo fajną rzeczą jest, że możemy zrobić sobie tą weryfikację, czy wszystko, co pododawaliśmy, jest prawidłowe. Usuńmy tutaj w tym przypadku końcowy trzymacz. Pyta nas oczywiście, czy rzeczywiście chcemy usunąć. Usuwamy go, żeby pokazać, jak działa ta weryfikacja. Klikamy weryfikację i pokazuje nam, że po pierwsze brakuje tutaj płytki sklejnej, czyli byłyby wolne byłoby dojście do części metalowych. Musimy to pozasłaniać. Z tej strony, nie? Dokładnie, a tutaj pokazuje nam na czerwono, że brakuje nam płytki też. Można zrobić to auto solve, tak jak przed chwilą przy opisach, albo wybrać po kolei, możemy brać sobie tutaj i pokazuje nam, które
Jakie elementy płytki tam skrajne pasują? możemy dodać, tak. I one wszystkie będą pasowały, które wybierzemy. Nie trzeba kartkować katalogu. Nie w ogóle. nie trzeba szukać po katalogu, nie musisz znać żadnych tych numerów katalogowych. Autosolve, reszta Autosolve też możesz wziąć i dodało nam płytkę tutaj, klikając. Wiemy, że jest to bezpieczne i możemy w tej chwili wysłać ofertę do nas i otrzymamy numer ten katalogowy z ceną i możemy sobie to zamawiać właśnie w tym urządzeniu, które tam stoi. No dobra, czyli skonfigurowaliśmy tutaj sobie listwę, jako chcemy. Gotowa jest. Wysyłamy to przez program do Waszej bazy. Klikając przez koszyk, Ilość sztuk na przykład, ilość sztuk, tak? tak, ilość sztuk, ile potrzebujemy, wysyłamy. Jeżeli będzie to ilość sztuk do 30, możemy utrzymać termin 4 albo 9. Jeśli będzie to 1000, to niestety musimy podać Wam datę konkretnej tej kurczę, dostawy. No 1000 to już by było bardzo dużo. Waldku, czyli małe podsumowanie. Mamy Weightmuller konfigurator, w którym możemy sobie wybrać dowolną po prostu konfigurację złączek, terminalów, opisów różnych Mostków, przekaźników. przekaźników, po prostu wszystko, co sobie zamarzymy. Możemy później wysłać to do Waszej bazy przez listę BOM albo mailem. Dokładnie. Mamy 4 dni na dostawę lub 9, jeżeli jest to bardziej skomplikowane, a jeżeli jest to naprawdę taka już indywidualna rzecz, to już indywidualna cena, tak? Dokładnie. Okej, a możemy zobaczyć dalszy proces produkcji, Oczywiście jak to musimy wygląda? przejść do naszej super tej maszyny i zobaczymy, jak ona to poskłada. Myślę, że wszyscy na to czekają. Oczywiście, zapraszam. Marcin, przed chwilą w naszym programie Weightmuller Konfigurator poskładaliśmy tą szynę. Tutaj możemy obejrzeć, jak ta szyna się składa. Mamy cały komplet elementów, które zostaną za chwilę powybierane, ułożone na szynie DIN i zobaczymy, jak ta szyna się będzie kompletowała. Przejdźmy z drugiej strony. Okay. Waldku, robot poskładał nam listwę, powiedz mi, co się dzieje dalej? Jak już wszystko poskłada, przesuwa się w tamtą stronę do montażu ostatecznego, czyli systemy opisowe, mostki, pakujemy i wysyłamy. Okay. Przejdziemy. Przejdziemy. Moi drodzy, właśnie widzieliśmy proces konfiguracji naszej listwy zaciskowej przez zamówienie, które trafia do robota. Składa nam on taką listwę, ale to jeszcze nie jest koniec, bo robot nie ze wszystkim sobie poradzi, ale w dalszym etapie opowie mi Paweł. Witam. Pawle, co się dzieje dalej? Co się dzieje dalej? Maszyna ma pewne ograniczenia, pewne elementy, które są z większymi gabarytami lub niestandardowe, niestety musimy uzupełnić ręcznie. Tak wygląda listwa, która została stworzona przez automat. Tak powinna wyglądać listwa docelowa. Te elementy musimy uzupełnić sami. Do tego potrzebny nam jest system Pick-to-Light. Co to jest Pick-to-Light? Pick-to-Light to jest system, który pozwala nam na uniknięcie pomyłek podczas pobierania elementów do produkcji. Czy to jest produkcja, tak jak w tym przypadku, uzupełnienie o elementy brakujące, czy też produkcja na przykład samochodów i kompletowanie elementów na linię montażową. Paweł, wspomniałeś o systemie Pick-to-Light. Rozumiem, że to jest podpowiedź dla osoby składającej dalszy etap mojego zamówienia w taki sposób, aby on się nie pomylił, zgadza się? Możesz Dokładnie tak. jeszcze bardziej rozwinąć ten temat, pokazać nam to, Tak. jak to się dzieje? Oczywiście, że tak. Pick-to-Light głównym elementem całego systemu jest DPD, czyli Digital Pick-to-Light Device, urządzenie, które ma wyświetlacz czterocyfrowy LED, przycisk pojemnościowy oraz wokół tego przycisku jest podświetlenie czterokolorowe, czerwony, niebieski, pomarańczowy oraz zielony. To urządzenie komunikuje się po Modbusie RTU. Możemy go podłączyć na dwojaki sposób do systemu poprzez sterownik PLC lub bezpośrednio do komputera PC z systemem ERP, czyli systemem zarządzającym produkcją i wydawaniem towarów, magazynowaniem. Zobaczymy w praktyce? Pokażesz nam to, jak to wygląda na żywym przykładzie? Oczywiście tak. Marcinie, przyjechała nam listwa zrobiona przez robota, ale jak wspomnieliśmy wcześniej, nie jest ona jeszcze gotowa. Musimy ją uzupełnić o dodatkowe elementy. Dzięki naszemu systemowi będziemy mogli to zrobić bez praktycznie użycia żadnej dokumentacji. Na dole listwy mamy QR kod, który został wygrawerowany przez maszynę. Ten QR kod informuje nam, jaka konfiguracja szyny powinna być. Tu w tym miejscu mamy skaner QR kodu, zakładamy sobie listwę
Aha, coś nam się zaświeciło. Coś nam się zaświeciło, czyli nasz Pick to Light ożył. Klikamy scan. Skanujemy sobie QR kod i na wyświetlaczu od razu dostajemy informację o danej konfiguracji. Już widzę, jak powinien efekt końcowy wyglądać. Dokładnie tak. Brakuje nam oznaczników oraz w tym przypadku przekaźników. Okej, co się dzieje dalej? System Pick to Light wskazuje nam kolorem, z której strefy powinniśmy wziąć i które elementy z danego regału. Teraz podejdę do regału, pobiorę odpowiednie elementy. Mamy tutaj wskazanie, że tego elementu potrzebujemy 5 sztuk. Przyciskamy sobie, pobieramy sobie elementy. Tego elementu potrzebujemy 1 sztukę, pobieramy sobie. Tego elementu potrzebujemy również 1 sztukę i tego elementu również 1 sztukę. W tym momencie bez praktycznie żadnej dokumentacji skompletowałem sobie elementy do montażu naszej listwy. Na wyświetlaczu pojawiło się, że proces pobierania elementów został zakończony. Odklikujemy Job, czyli krótko mówiąc muszę założyć te elementy na listwę. Teraz musimy jeszcze tylko uzupełnić oznacznikami. No tutaj widzimy, jak to ma wyglądać, więc nie powinno być w tym trudności. Listwa została uzupełniona o oznaczniki. W tym momencie możemy sobie zrewidować, czy nasza listwa jest tak samo zbudowana jak ta, która jest w naszej dokumentacji. Na tym proces składania listew praktycznie się kończy. I już taka listwa jedzie do klienta, ona jest pewnie jakoś ładnie zapakowana w kartonik. Możemy takich listew sobie zamówić dowolną ilość sztuk, tak? Dokładnie z tego, tak. Co wspominał Waldek, to nie trwa to długo, no bo 4, 9 lub 9 dni. Moi drodzy, możecie sami się przekonać, jak zacząć, jak składać zamówienie, jak konfigurować. Do tego służy Weitmuller konfigurator, który możecie ściągnąć ze strony Weitmuller lub wejść na stronę iAutomatyka i tam odszukać artykuł o tym konfiguratorze, bo już my go kiedyś testowaliśmy i pokazywaliśmy, jak po prostu zacząć. Robot składa nam zamówienie, następnie pracownik dopełnia je i do nas dociera tak naprawdę skonfigurowany produkt. I jak dla mnie wydaje się to innowacyjne i rewelacyjne. Pewnie sporo czasu można i pieniędzy zaoszczędzić przez to, chociażby, żeby nie musimy zamawiać tych złączek całej paczki, tylko po prostu potrzebujemy 6 i to różnych rodzajów, różnych kolorów i płacimy tylko za to, co zamawiamy. Z tego, co mówią, jest to duża oszczędność. Mam nadzieję, że sami się o tym przekonacie. Pawle, dziękuję Ci bardzo, że pokazałaś nam tego robota. Natomiast na Waszym stanowisku widziałem jeszcze taką ciekawostkę. Jeżeli masz jeszcze chwilę, chciałbym, żebyś mi pokazał tą maszynę do montowania przewodów. Oczywiście, jak najbardziej, chodźmy. Ekstra. Pawle, czy ja dobrze myślę? To jest stanowisko do automatyzacji pracy szycia szaf, czyli zarabiania i oznaczania przewodów. Dokładnie tak jak mówisz. Stoimy przy stanowisku centrum obróbki przewodów, czyli tak jak wcześniej wspomniałeś, możemy sobie dociąć przewód na odpowiednią długość, zakrympować, czyli założyć tulejkę, odizolować i założyć tulejkę i na samym końcu system nam automatycznie drukuje oznaczenia. Pokażesz nam? Oczywiście, że tak. Musimy sobie stworzyć taki program. Wpisujemy sobie liczbę odciętych przewodów, Długość. wpisujemy sobie długość, kolor przewodu, możemy sobie zmienić. Wpisujemy sobie przekrój przewodu, w jakim będziemy operować. Wpisujemy sobie, wybieramy sobie w zasadzie oznacznik, który będzie nam wydrukowany na tej drukarce i wpisujemy sobie oznaczenia z lewej strony przewodu oraz z prawej strony przewodu, co ma być wydrukowane oraz proces, jaki proces ma zajść. Czyli możemy sobie wybrać tutaj albo nic nie będzie robiło, albo sobie zakujemy tulejkę, albo tylko odizolujemy. Wybieramy sobie w tym momencie zakuwanie i tak naprawdę z jednej strony przewodu i z drugiej strony przewodu mamy tylko odizolowywanie. I tak naprawdę tylko tyle danych potrzebujemy. Zapisujemy, klikamy Start, startujemy. Tutaj mamy wizualizację. Z jednej strony ma być zakucie,
Opis będzie z jednej strony Weightmiller, przekrój mamy przewodu 50 mm kwadrat, końcówka przewodu WPC i tylko dieselowanie. Ściskamy start, maszyna nam wystartowała, odcięła nam przewód na zadaną 10 długość, 10 tak, 10 cm. W tej chwili uruchamiamy proces zakuwania z jednej strony, czyli mamy tą część już zrobioną, tutaj mamy progres. Drugą stronę mamy tylko odizelować. I tyle. Automat nam to zrobił. W tym momencie dostaliśmy też wydruk. Oznacznik. Odcinamy sobie oznacznik, czy odrywamy, zakładamy sobie na przewód. Jasne. Tak działa nasze automatyczne centrum obróbki przewodu. Tutaj pokazałeś mi ręczną konfigurację, ale jak się domyślam, na pewno można to zaimportować, wszystkie te dane, nawet w większości szafy i po prostu sobie tylko klikać dalej, tak? Nie musimy tego ręcznie wpisywać. Dokładnie tak. Tutaj zrobiłem to w sposób manualny, natomiast możemy dane zaimportować z e-plana lub w formie Excela. Świetna sprawa, czyli taka maszyna na pewno może ułatwić pracę dla integratorów i producentów szaf. Dokładnie samej tak. prefabrykacji. Skraca czas obróbczy przewodu Świetnie. do Pawle, absolutnego minimum. dziękuję Ci bardzo za wyjaśnienie, oprowadzenie nas po swoim stanowisku. Mam nadzieję, że jeszcze się przed kamerami zobaczymy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć. Cześć.